Cześć, jest to już drugi odcinek, a trzeci jest już dostępny dla patronów. Link w opisie. Nie zapomnij też zostawić suba oraz jakiegoś komentarza, bo to serio pomaga. Kolejny odcinek rozpoczynamy w Stambule, największym mieście kontynentu europejskiego, które zamieszkuje ponad 16 milionów ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry, jest pierwszy dzień świąt. Nie wiem, jak mnie słychać przez tą maskę, ale mam nadzieję, że w miarę spoko. Idę właśnie na pierwszy tutaj eksploracyjny spacer po Stambule. Zostałem troszeczkę podwieziony do lepszego miejsca i zobaczmy, mamy jakiś tam plan, zarys. Zobaczymy, jak to pójdzie. Podoba mi się ten Stambuł, muszę powiedzieć. Tam, gdzie Gökhan śpi, to mieszka naprawdę jest, powiem szczerze, taka miazga, że to jest jak 150, niezły hardcore. Zdajemy póki na chwilę. Jutro, jako że jest lockdown weekendowy i większość mieszkańców nie może wychodzić z domu. Przebywając w Turcji, ciągle panuje godzina policyjna, która na moje szczęście nie dotyczy turystów. Kiedy lokalni mieszkańcy zmuszeni są po 21 wracać do domów, tak turyści bez problemów mogą przechadzać się po nocnych uliczkach Stambułu, miasta, które nigdy nie śpi. Gökhan między innymi może, ponieważ on pracuje tam w aptece, ma swoją aptekę, to z tego właśnie względu może wyjść. Ma papierek specjalny, który go do tego upoważnia. A ja, jako jestem turystą, to mogę robić, co mi się podoba. No, więc idę teraz zwiedzać. Nie będzie to poradnik, raczej próba pokazania wam jak najlepiej europejskiej części Stambułu, a w zasadzie kilku popularniejszych punktów. Pierwszym punktem, do którego się wybrałem, był meczet Sulejmana, wybudowany w 1557 roku na życzenie Sulejmana Wspaniałego, sułtana, za którego panowania Imperium Osmańskie osiągnęło szczyt swojej potęgi. To właśnie tutaj spoczywa jego ciało. Jestem właśnie w meczecie Sulejmana, który został wybudowany w 7 lat. Takie monstrum zbudowali. To chyba robi na mnie największe wrażenie, że to jest takie wielkie coś zbudowali w tak krótkim czasie. Dostałem taką, żeby nogi zasłonić, bo tu trzeba wejść w długich spodniach. A ja oczywiście w krótkich spodenkach przyszedłem. I się dziwię, czemu w krótkich nie mogę wejść. No ale to jest naprawdę niesamowite. To, co jeszcze wyczytałem, to że fundamenty to są takie wielkie bańki, żeby chronić to przed trzęsieniem ziemi. I to jest też niezłe, ale naprawdę robi wrażenie. Zbudowane w XVI wieku. Kawał czasu. Miejsce, do którego wchodząc sprawdzany jestem przez ochroniarza, to nic innego jak Wielki Bazar w Stambule. Miejsce ikoniczne, będące twarzą tego miasta, ale nic dziwnego, jest przeogromne i jedyne w swoim rodzaju. Będąc tutaj i ciągnąc się między tymi uliczkami, toczę ciągłą walkę o to, żeby nic mi nie zostało wciśnięte. Tu jest taki istny labirynt, ponieważ gdzie nie skręcę, czeka na mnie kolejne badziewie. Yeah, no, thank you. Tak. Każdy wiadomo. Pieniądz, chociaż nie dziwię się, szczerze mówiąc, ponieważ jest to największy taki market na świecie, a jest nawet uważany za najstarszy na świecie. 30 hektarów ponad zajmuje. Ponad 30 hektarów i jakieś 4000 sklepów tu jest. Dlatego właśnie jest uważany za najstarszą galerię handlową na świecie. No niezłe. No jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc. Ale być tutaj sprzedawcą to jest dopiero niezły wyścig szczurów. A jest to największy zadaszony bazar na świecie. To powinienem zaznaczyć. Oh, very nice. This one big. Oh. Hello, how are you? What's your name? I am Jacob. My Instagram account. Yeah. My name is Paweł. Huh? Paweł. Tado. Paweł. Paweł. Oh, very Paweł. nice. My name is Jacob. Nice to meet you. Very nice. You look like famous. No. No? Really?
But I could make videos. Really? Yeah. How many followers you have in Instagram? 600. 600. Oh my Not god. a lot. But More I think you. women or more men? Which one more? I don't know. Seni I kaç tane abi? haven't checked. Look, how many are here? To, na co kompletnie nie byłem gotowy, to techniki, jakimi operowali tureccy sprzedawcy. Ile bym nie walczył, to koniec końców, jakiemuś w końcu udało się mnie namówić, bym dostawił u nich parę groszy. Dobra. Wróciłem już jakąś godzinę, półtora temu. Nie zobaczyłem dzisiaj 30% albo 40%. Albo nawet połowy nie zobaczyłem z tego, co chciałem zobaczyć. Ale szczerze mówiąc, męczący jest ten Istanbul. Strasznie męczące miasto. Nie wiem, czy byłbym w stanie tu miesiąc mieszkać. Naprawdę, to centrum strasznie męczy. Ale tak, to co tak sobie doszedłem do wniosku, że nie lubię być zwykłym turystą, w sensie bez plecaka dużego. Ponieważ jak nie mam tego plecaka swojego na plecach, nie jestem w tym takim wyprawowym już stylu, to tutaj coś, tu coś, weź pan kup to, weź pan kup tamto. A odpalcie się ode mnie wszyscy. A lampa. A po co mi to? A weź pan kup magnesik. A po co mi magnesik? Nie chcę magnesika. Wiecie, o co chodzi. Jak jestem z plecakiem, to ja mam ciszę, spokój. Ludzie się patrzą, mi nie przeszkadza to się na mnie lampi. I tak się na mnie lampią, jak idę z tą kamerą. Nie ma problemu, ale nikt mi dupy nie zawraca, co? Nikt mi gitary, wiadomo, ktoś bardziej zagada z ciekawości, ale nikt nie będzie mi wpychał na siłę 50 000 rzeczy, których nie potrzebuję, bo i tak nie mam już na nie miejsca. No, strasznie się zmęczyłem, co nie? Nogi to w ogóle mam tak, jakbym maraton przebiegł 3 razy. O, wczoraj w zasadzie tak było, tylko że przez cały dzień szedłem maraton, a nie przebiegłem. Gorąco też jest strasznie. Jutro ostatni dzień w Stambule i w niedzielę chcę uciekać. Uciekać na zimne, na Kapadocie, na Van, na wschód. Chcę uciec od tego turystycznego zgiełku. Ale co nie zmienia faktu, że Stambuł jest naprawdę fajnym miastem. I jest w kontekście filmowo-zdjęciowym miejscem naprawdę jedynym w swoim rodzaju. Ludzie ogólnie też są mili. Ale w sumie możliwe, że nawet aż za mili. Ciężko powiedzieć. Co nie zmienia faktu, że wolę mieć plecak na plecach. Oj, święty spokój. Ale git, no. A w niedzielę lecimy już na Ankarę. Zobaczę, może hostes jeszcze poszukam na Ankarę czy coś. No, ogólnie git. I to by było na tyle na pierwszy dzień w Stambule. Nie byłem w stanie wykrzesać z siebie nic więcej. Po prostu zostałem przytłoczony tempem życia, które panuje w tym mieście. Następny dzień rozpoczął się od złożenia ławki z Ikei z Gokhanem, moim hostem. A potem poszliśmy dalej zwiedzać Istanbul. Okej. Ikea, ty tu urządzisz. Come. Zrobione. You watching You say Ikea, Ikea? ty Ikea tip. tu. Ikea tip 2. Ikea, ty tu urządzisz. Ikea tip 2 urządzisz. Right? Ty tu urządzisz. Ikea tip 2 urządzisz. Urządzisz. Ikea, ty tu urządzisz. Ikea ty tu urządzisz. Ikea ty tu urządzisz. Right? Błękitny meczet zbudowany został w 1617 roku na żądanie XIX-letniego wówczas władcy, sultana Ahmada I. Świątynia jest kolejnym arcydziełem architektonicznym, a samo określenie błękitny meczet przyjęło się tylko i wyłącznie dlatego, że od wieków przyjezdni ludzie ze wschodu na widok błękitnych płytek wewnątrz meczetu zaczęli go tak po prostu nazywać. Naprzeciwko błękitnego meczetu znajduje się kościół. Kościół Mądrości Bożej, który w 1453 roku został przekształcony w meczet, który w większości kojarzy się pod nazwą Hagia Sofia. Zbudowany został w 537 roku naszej ery za czasów Konstantynopolu i uważany jest za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa pierwszego tysiąclecia naszej ery. Jeszcze do lipca 2020 roku meczet pełnił funkcję muzeum, jednak teraz został ponownie otworzony i zmieniony w meczet.
Resztę tego dnia spędziłem zwiedzając inne części europejskiej strony Stambułu, gdzie miałem m.in. okazję spróbować małży, które są na liście przysmaków, które spróbować tutaj po prostu musicie. No i kawa. Co ja tu mogę powiedzieć? Smak kawy kupionej w przydomowej kafejce kompletnie mnie zaskoczył. Smakowała inaczej. Był to smak, z którym nigdy wcześniej nie miałem do czynienia, ale zdecydowanie. Kawa po turecku polecam. No i jest. Nowy dzień, nowy cel. Jest to pora opuścić Stambuł i wjechać w głąb kontynentu azjatyckiego. A Turcja to raj. Autostopowy raj. Jestem już w ogóle dzień dobry, no. Zacznę od tego. Wyjeżdżam ze Stambułu. Wyjechałem już jakieś 60, 50, 60 km do Stambułu. I teraz będę kierować na Ankarę. Ponieważ jutro chciałbym dojechać do Kapadokii. Tak. To z tego wyjdzie, zobaczymy. No ale jest niedziela. Czyli to oznacza, że wszyscy muszą pozostać w domach, ci co nie muszą wychodzić. Lokalsi. Więc dzisiaj polegam głównie na ciężarówkach. I widzę, że jakiś ruch jest. Dobra, zaraz za 5 minut pewnie zacznę łapać. I się dopiero wtedy okaże, jak to tak naprawdę jest. Powiem tak, Istanbul fajny, jak się trzeba go zwiedzać z buta. Ale jak trzeba zwiedzać go z buta, to już się robi męcząco. No. Póki co jadę na czczo, ale jest git. Cisnę na Ankarę. Orkun, który się zatrzymał, zabrał mnie prosto do Ankary, po drodze zapraszając mnie na jedzenie. Naprawdę, to jaką życzliwością otoczył mnie ten kraj już od samego początku odbiera mi mowę. Te uśmiechy, proste gesty przypełnione czystą dobrocią. Nie jestem w stanie opisać słowami, jak wdzięczny jestem za to, że tym razem los pokierował mnie akurat tutaj. Merhaba. Merhaba. Już zbiłem się już z namiotem. A teraz kuchnia serwuje herbatę i rybę z puszki. No więc elegancko. Więc to jest ostatnie jedzenie jakie mam i które muszę sobie kupić. Ale mam dużo hajsu, tam jest główna droga, więc nawet widać jak jadą. Z księżyc to jest taki fajny murek, który mnie osłania. Taktycznie mam naprawdę miejsce miodzio. I jestem spokojny. Ale co by nie było, zawsze jakiś taki niepokój mam w związku ze spaniem na dziko. Samemu. Zawsze jest taki lekka schiza nocna. Ale pierwsza noc w ogóle w Turcji, pierwsza noc w Azji na dziko. Nieźle, nieźle. Fajnie. Jeśli tylko te chmury by się rozgoniły, żeby ukazały trochę gwiazd na niebie, to wyciągnąłbym lustrzankę, jakieś foty cykną nocne. To już w ogóle byłoby miodzio. Widzimy się jutro. Jutro jeszcze podsumuję dzisiejszy dzień z samego ręce. Tego dnia wyjechałem za Ankarę, nad jezioro Tuzgulu. Jezioro, które zasoleniem przybija Morze Martwe. I to tutaj wydobywa się większość soli, która spożywana jest w Turcji. Jezioro jest naprawdę piękne, a tego wieczoru odbijał się od tafli jeziora obłędny zachód słońca. Dzisiaj postanowiłem spać nad brzegiem jeziora, w namiocie, pośrodku niczego. Bo czemu nie? Przecież mogę. Dzisiaj chcę żyć chwilą. Dobranoc.